Dzień dobry Państwu, nazywam się Norbert Haliński. Znajdujemy się dzisiaj w sali rycerskiej, która pod aspektem zarówno wizualnym, jak i symbolicznym powinna być najbardziej adekwatna na tematykę dzisiejszego wykładu w ramach obchodów 100. rocznicy podpisania Traktatu Ryskiego, a tematem dzisiejszego wykładu są nie tylko dzieła sztuki, inwentarz Zamku Królewskiego w Warszawie odzyskany na mocy Traktatu Ryskiego. Niniejsze wystąpienie powstało w oparciu o zgromadzenie oraz próbę uporządkowania akt zamkowych, dokumentów delegacyjnych, wszelkiej wiedzy historycznej, jaką mamy na temat pracy polskich delegatów w próbie odzyskania, czy też tak zwanej rewindykacji polskich zbiorów i dzieł sztuki z terenów dzisiejszej Rosji oraz Ukrainy. I chyba takim najadekwatniejszym słowem wstępu byłby fragment, cytat z książki Adama Króla z 1926 roku, który pozwolę sobie przytoczyć. Na mocy Traktatu Ryskiego wróciły z Rosji bolszewickiej zbiory, meble zamkowe, arrasy, obrazy i rzeźby. Zaczęto je rozlokowywać, odnawiając i rekonstruując. Sale zamkowe z powrotem nabierają dawnego sprzed 128 lat wyglądu. Duch króla artysty niechże czuwa nad ich rekonstrukcją. Niechajże jednak ci, co doczekali cudu i pierwsi na maszcie zamkowym ujrzeli flagę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dołożą szczyptę trudu i pomogą w jakikolwiek sposób wielkiemu dziełu jego odbudowy. A jak ongiś po potopie szwedzkim, tak dziś po latach niewoli, zamek nasz królewski musi się dawnym podnieść majestacie, piękniejszy i okazalszy, niż był za wielkich Jagiellonów i Wazów. Musi stać się Wawelem Warszawy i wspaniałą dumą zmartwychwstałego narodu. Powyższy tekst nie tylko pokazuje, jak znacząca pod względem dziedzictwa narodowego oraz kulturowego była rewindykacja czy też reewakuacja zbiorów z terenów Rosji i Ukrainy, ale też zwraca uwagę, jak ogromnym przedsięwzięciem była cała operacja, wręcz na skalę światową, międzynarodową. Mówimy o operacji, śledztwie wręcz, które wcześniej, można powiedzieć, nie miało żadnego miejsca i było wręcz przełomowe i na ogromną skalę. To też pokazuje nam, jak masywnie, jeżeli chodzi o to zjawisko, Rosjanie na przestrzeni od pierwszego zaboru w 1772 roku aż do 1915 w czasach Wielkiej Wojny grabili i usuwali jakby z instytucji oraz pomieszczeń państwowych polskich elementy wyposażenia oraz pełnego inwentarzu. Chociażby jeżeli chodzi w oparciu o historię kolekcji zamkowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Mamy tutaj niesamowitą historię, bardzo skomplikowaną, jeśli chodzi o śledzenie losów tychże zbiorów. Można podkreślić tutaj kilka etapów na przestrzeni tych ponad 100 lat niewoli, kiedy to były kilka podstawowe etapy, jeśli chodzi o wywożenie wspomnianych dzieł sztuki, ale też właśnie nie tylko. Mówimy tutaj o pełnym inwentarzu zamkowym, zarówno jeżeli chodzi o tak zwane przedmioty codziennego użytku, jak i też apliki ścienne czy elementy dekoracyjne wystroju wnętrz. Zarówno w ramach na przykład reperkusji po powstaniu listopadowym swoich pięknego wyposażenia sal oraz płyt ściennych marmurowych został pozbawiony pokój marmurowy w 1832 roku. Z kolei sala senatorska została zlikwidowana, aby nie kojarzyć się z wątkami patriotycznymi po ogłoszeniu w niej detronizacji carskiej w momencie powstania listopadowego. Takie pomieszczenia zamkowe, jak chociażby pokój audiencjonalny stary oraz pokój sypialny, zostały pozbawione swoich oryginalnych obić ściennych. Z kolei apogeum tej dewastacji przez Rosjan pomieszczeń zamkowych był rok 1915, kiedy to w czasie I wojny światowej Rosjanie
grabili ostatki inwentarza zamkowego oraz niszczyli za sobą pomieszczenia zamkowe. Przykładem może być chociażby tutaj prezentowana sala rycerska po ewakuacji rosyjskiej, zdjęcie z roku około 1918, kiedy widać pustkę właśnie sali, w której się znajdujemy, oraz rok 1932, kiedy to po już rewindykacji zbiorów mamy do czynienia z odrestaurowaniem wcześniejszego wizerunku z okresu stanisławowskiego. Z kolei tym przykładem, czy też dowodem dewastacji rosyjskiej, o której wspomniałem wcześniej, jest chociażby Pokój Zielony, który tak wyglądał w roku 1915, tuż po opuszczeniu przez Rosjan murów Zamku Królewskiego, oraz jego częściowa renowacja po rewindykacji zbiorów, zdjęcie z około 1924 roku. W tym samym mniej więcej okresie, czyli I wojny światowej, po I wojnie światowej, swoją działalność wznawia Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, którzy na terenie Rosji próbowali właśnie lokalizować oraz dokumentować polskie zabytki, które mogłyby być pozyskane z powrotem do kraju. Jest to pewnego rodzaju preludium dla powołania na mocy traktatu ryskiego właśnie organu wykonawczego, jakim była mieszana komisja specjalna pod przewodnictwem Antoniego Olszewskiego wraz ze wsparciem m.in. Mariana Morelowskiego oraz Kazimierza Brokla. Określa się, że liczba pracowników i specjalistów powołanych do tejże misji, pojechania do Moskwy i właśnie stworzenia tego typu dokumentacji i próby odzyskania dzieł sztuki, które gwarantował właśnie 11 rozdział traktatu ryskiego, opiewała na liczbę 85 osób. W tym mamy takich specjalistów jak archiwiści, bibliotekarze, historycy sztuki czy też prawnicy. Ich zadaniem było przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, wręcz można mówić o śledztwie, które wiązało się z próbą przede wszystkim zlokalizowania tych dzieł sztuki, zbiorów, przedmiotów, zabytków ruchomych ogólnie mówiąc, oraz przede wszystkim, co było jeszcze bardziej problematyczne, udowodnieniu polskiego życiorysu tychże obiektów. Bo taki warunek właśnie postawili Rosjanie, którzy stwierdzając też oficjalnie za pośrednictwem swojego raportu w wykonaniu Piotra Wojkowa, czyli głównego komisarza po stronie rosyjskiej i ukraińskiej, że po prostu sabotowali i próbowali jak najmocniej utrudnić pracę polskich delegacji, aby jak najmniejsza liczba tychże przedmiotów, zabytków ruchomych wróciła na ziemię polskie. I tak więc powołano z mieszanej komisji specjalnej można wyróżnić dwie podkomisje. Była to pierwsza podkomisja muzealna, która właśnie miała za zadanie odnaleźć oraz rewindykować zabytki ruchome dzisiejszej Rosji oraz Ukrainy, oraz podkomisja bibliotekarska, która opierała swoją pracę przede wszystkim na lokalizacji polskich księgozbiorów dydaktycznych, prywatnych kolekcji, państwowych kolekcji, rycin, wszelkiego rodzaju dokumentacji i akt państwowych. Mówi się, że do maja 1922 roku na tereny Polski powróciła większość z ówcześnie wywiezionych dzieł sztuki, zabytków ruchomych. Tak więc na mocy traktatu ryskiego do stolicy zaczynają zjeżdżać w pociągach, w wagonach pociągowych skrzynie wypełnione zabytkami. Tutaj też na miejscu powołana tak zwana
komisja inwentaryzacyjna dokumentuje cały proces, jest obecna przy otwarciu skrzyń. Tworzone są właśnie, tak jak załączone tutaj na prezentacji, tymczasowy inwentarz przedmiotów, są tworzone akta oraz karty inwentaryzacyjne, na podstawie których możemy stwierdzić o mniej więcej jakiej liczbie przedmiotów oraz typie obiektów mowa. Przy czym należy podkreślić, że ich liczba jest na tyle ogromna oraz ze względu na sam fakt, iż cały proces był tak ogromny i tak dynamiczny, to zapewne pod względem ilości napływającej w bardzo krótkim czasie zbiorów do stolicy te karty inwentarzowe opisujące właśnie typy przedmiotów oraz informacje na ich temat, tytulatury są bardzo ogólnikowe i wręcz pobieżne. Zatem jeżeli mówimy tutaj o chęci stwierdzenia, z jakim typem zabytku konkretnie lub dziełem sztuki mamy do czynienia, jest to możliwe tylko i wyłącznie w oparciu o dobrą znajomość kolekcji zamkowej oraz w oparciu o bardzo szczegółowe inwentarze zamkowe zarówno z XVIII, jak i XIX wieku. Do roku samego tylko 1926, gdzie komisja specjalna istniała do 1935 roku i pracowała cały czas w Moskwie, określa się, że przywieziono blisko 2316 obiektów. Z tego około 754 zostały przekazane innym instytucjom państwowym, instytucjom kulturowym czy też osobom prywatnym. Należy tutaj też podkreślić, że to nie jest tak, że jeden obiekt na takiej karcie inwentarzowej równa się rzeczywiście jeden przedmiot. To znaczy w niektórych przypadkach, jak chociażby element garnituru meblowego w postaci stołu czy krzesła jest rzeczywiście jednym przedmiotem, czy też mowa o jednej rzeźbie konkretnej. Sygnuje ona jako jeden przedmiot w wykazie, ale na przykład takie elementy jak chociażby zastawa stołowa jest często opisywana jako jeden obiekt w postaci dużego, rzeźbionego, drewnianego kufra, w środku którego znajduje się właśnie cała zastawa bogato zdobiona, opiewająca na liczbę kilkuset elementów. I to nam dodatkowo pokazuje, o jak ogromnym materiale dzisiaj mówimy. Stąd jeżeli chcemy zająć się takim elementem bliższego przedstawienia rodzaju przedmiotów ze względu na ich funkcję oraz wykonanie, no jest to wręcz niemożliwe bez dokonania pewnego rodzaju umownej kategoryzacji obiektów. Ja w tym momencie podzieliłem jakby ten cały wykaz przedmiotów rewindykowanych na 7 podstawowych kategorii, z których wyróżnić możemy przedmioty codziennego użytku, dokumenty, insygnia, meble, oświetlenie, sztuka oraz tkaniny. Wybór niektórych elementów ze względu na oddzielne kategorie był powiązany z faktem, iż liczba przedmiotów jest naprawdę ogromna i czasem warto ze względu na unikatowe obiekty rozbić ją jeszcze bardziej szczegółowo. Tak więc do przedmiotów codziennego użytku, czyli pierwszej kategorii obiektów rewindykowanych, należą m.in. utensylia kuchenne, zastawa stołowa, przedmioty toaletowe, sypialne, kominkowe oraz o tak zwanym charakterze prywatnym. Ostatnią z tych podgrup są też zegary opiewające na liczbę około 34 obiektów. W sumie przedmioty codziennego użytku opiewają na liczbę blisko 650 obiektów. I tak jak wspomniałem wcześniej, z pierwszej podgrupy, czyli utensylia kuchenne, które liczą 381 przedmiotów, mamy tutaj elementy wykonane z mosiądzu, miedzi oraz platery. Można tutaj wymienić takie przedmioty chociażby jak rondle, foremki, blachy cukiernicze, kociołki, ogrzewacze czy szybkowary.
Kolejna grupa w postaci zastawy stołowej liczy sobie 107 obiektów wykonanych z platery, miedzi oraz srebra. Wśród nich znajdują się też pojedyncze przedmioty platerowane, tak jak tace, sosierki, czajniki czy filiżanki. Można też podkreślić obecność wykonanych ze srebra całej zastawy w postaci sztućców, szpikulców do pieczeni, koszów na owoce i szampana, widelce, noże, łyżeczki w pozłacanymi rączkami i ornamentami z masy perłowej. Ta liczba przedmiotów opiewa w sumie na 1011 sztuk, a w samym wykazie jest przedstawiona sygnuje jako 8 odrębnych obiektów. 1011 sztuk, a tylko 8 obiektów w samym wykazie, właśnie ze względu na wspomniane futerały oraz skrzynie, w których były przetrzymywane. Trzecią podgrupę stanowią właśnie te przedmioty toaletowe, sypialne i kominkowe i te o charakterze prywatnym. Wśród tych o charakterze prywatnym możemy wyróżnić chociażby brązowy kałamarz z przedstawieniem figuralnym, ale także zdobione pudełko z kulami bilardowymi z kości słoniowej, czy też na przykład album fotograficzny, kolekcjonerski, wykonany z krokodylej skóry oraz pomniejsze elementy ubioru oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów do ubioru. W przypadku wspomnianych wcześniej zegarów możemy wyróżnić takie dwa, które bardziej rzucają się w oczy i wiadomo, że mówimy tutaj o nich, jeżeli mamy na myśli rewindykację zbiorów, bo jak wspomniałem wcześniej, czasami jest problematycznie z identyfikacją danego obiektu, jeżeli jest ogólnikowo zapisany po prostu jako zegar. Pierwszym takim przykładem, który można bardziej dogłębnie przedstawić, jest zegar z pracowni wykonany z brązu przez Pierre'a Gouthiera z przedstawieniami postaci kobiecej, obok której są przedstawienia dwóch amorków trzymających kartusz z herbami Rzeczypospolitej oraz Stanisława Augusta. Drugim tak samo oryginalnym dziełem jest tak zwany zegar rotacyjny, pochodzący z pracowni Franciszka Guggenmusa z 1777 roku. Swoją formą przypomina on antyczną amforę. Mamy tutaj widoczne elementy charakterystyczne dla tego typu obiektów antycznych. Jest to duży, szeroki brzusiec, wokół którego mamy zlokalizowany pas z cyframi rzymskimi odwzorującymi godziny. Są też bogato zdobione w wesowatej formie imadła wertykalne po bokach brzuśca. Na stopce mamy zlokalizowanego węża, którego głowa jest rodzajem wskazówki dla zegara. Całość jest zwieńczona pokrywką, na szczycie której mamy szyszkę pini, która względem tradycji antyku symbolizowała płodność, rezurekcję, czy też w tej konotacji bardziej chrześcijańskiej łaskę Bożą. Drugą kategorią przedmiotów rewindykowanych stanowią dokumenty w postaci akt zamkowych, zamknięte w kilkudziesięciu pudłach, bliżej nieopisane, jeżeli chodzi o swoją zawartość. Drugim takim bardzo znaczącym przedmiotem jest szkatułka, w środku której znajdowała się konstytucja z 1815 roku, podpisana przez cara Aleksandra wraz z zawartą w środku szkatułki jego korespondencją. Trzecią kategorią obiektów rewindykowanych są insygnia, które opiewają na liczbę około 7 obiektów. Mamy tutaj zarówno pozłacane berła, koronę w typie polskim, ale i także koronę i jabłko Aleksandra I. Mamy też w roku 1928 powrót na Zamek Królewski w Warszawie dwóch królewskich mieczy. Pierwszym z nich jest szczerbiec, który został przekazany do skarbca na Wawelu. Drugim jest z kolei miecz Orderu Orła Białego Stanisława Augusta.
I takimi dwiema najbardziej charakterystycznymi przykładami dzieł z tej grupy zabytków jest Łańcuch Orderu Orła Białego oraz Berło Stanisława Augusta, wykonane przez Jeana Martin w 1792 roku. Trzon berła wykonany był z akwamaryny i zdobiony dodatkowo elementami ażurowymi w postaci brązowych aplik, później pozłacanych w formie florystycznej albo geometrycznej. Czwartym typem obiektów, czwartą kategorią, którą możemy tutaj wymienić, są meble, które liczą około 616 obiektów. Oprócz zróżnicowanego garnituru mebli w postaci stolików, kanap, foteli oraz krzeseł, możemy do tej grupy zaliczyć również takie obiekty jak marmurowe blaty do konsol oraz stołów, duże lustra ze zdobieniami, ekrany skrzydłowe ze złoceniami i obiciem materiałowym, parawany, poduszki czy żardiniery. Jeżeli chodzi o materiał, z którego były wykonane te dzieła, mowa tutaj też o bardzo zróżnicowanym rzemiośle, bo w przypadku drzewca dominują m.in. takie gatunki jak brzoza, dąb, grusza, machoń czy też palisander. Natomiast jeżeli mówimy o obiciach, to dominuje sukno, plusz, adamaszek, skóra, jedwab, atłas czy brokatela. Wśród eksponowanych na Zamku Królewskim w Warszawie mamy w dużej mierze przykłady mebli, które były zamawiane z zagranicy. Niemniej możemy też wyróżnić obecność grupy obiektów wykonanych przez polski zakład rodziny Simlerów. Znaczna część tych garniturów meblowych była wykonana w stylu rokokowym Ludwika XV, późnoklasycystycznym Empire, czy też w stylu Ludwika Filipa. Z podkreśleniem, że tego typu obiekty były też w dużym stopniu rosyjską adaptacją, uboższą rosyjską adaptacją właśnie tego stylu, próbą naśladownictwa. Takim bardzo charakterystycznym w wykazie obiektów rewindykowanych typem przedmiotów jest, jeśli chodzi o meble, sygnowane 12 przedmiotów, które widnieją jako bankietki oraz krzesła obite gobelinami. Na podstawie znajomości kolekcji oraz historii dzieł rewindykowanych można założyć, iż mowa tutaj o kolejnym przykładzie takiego barbarzyństwa ze strony Rosjan, gdyż były to kanapy oraz krzesła, które obito arrasami wawelskimi Zygmunta Augusta, które również były rewindykowane na mocy traktatu ryskiego, ale w tym momencie niektóre z nich zostały zaadaptowane jako obicie do bardziej podrzędnych przykładów mebli. Tutaj na załączonym obrazie mamy właśnie kanapę obitą arrasami Zygmunta Augusta, zdjęcie z 1922 roku. Tak właśnie wyglądał tego typu przedmiotów oraz forma adaptacji przez Rosjan. Drugim obiektem, drugim zdjęciem, które też pokazuje ten garnitur meblowy, jest zdjęcie z sali Canaletta Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to zdjęcie z 1914 roku, a więc wciąż z czasów okupacji rosyjskiej, kiedy przebywali oni na zamku. No i tutaj sala została zaadaptowana na rodzaj takiej bawialni, czy też monarszego salonu do gier, ogólnym miejscem towarzyskich spotkań. Omawiając tą kategorię meblową, nie sposób też uniknąć takiego unikatu, jakim jest stolik Gerydon w wykonaniu Martin Carlin oraz Charlesa Nicolas Dodin z roku 1777. Jest to swojego rodzaju unikat, ponieważ nie dość, że jest to piękna paryska robota, to dodatkowo był on bardzo oryginalny, jeżeli chodzi o taką arenę międzynarodową.
Jego ozdobienia są bardzo wykwintne. Trzy nogi, które łączą się w statyw, są esowato zdobiennie wygięte oraz zwieńczone wolutami na podstawkach. Mamy też obecność aplik brązowych pozłacanych w formie właśnie elementów florystycznych, girland. Całość jest też wykonana z zachowaniem elementów tradycji antyku. Dominującym materiałem jest dąb oraz machoń. Blat wykonany był, czy też zdobiony panelami z sewrskiej porcelany z przedstawieniami przygód Telemacha. Krawędzie z tego stołu były wykonane z właśnie brązowej, pozłacanej blachy, która w ażurowy sposób również dodatkowo dekoruje nam ten piękny obiekt. Mówiąc jeszcze o meblach na Zamku Królewskim, już takim bardziej o charakterze reprezentacyjnym, no to nie sposób pominąć 4 foteli tronowych. 3 z nich wykonane były dla Stanisława Augusta i za czasu jego oczywiście rządów. Z kolei ostatni i najstarszy zarazem, wykonany w 1796 roku, czyli po abdykacji już Stanisława Augusta i po III rozbiorze Polski, wykonany był z myślą o Fryderyku Wilhelmie II, który oczywiście nie mógł zasiadać na tronie dedykowanym Stanisławowi Augustowi, gdyż nie był on Stanisławem Augustem. Wszystkie te przedmioty, 4 z nich, wykonane były przez nadwornych rzemieślników, nadwornych artystów właśnie z okresu stanisławowskiego. Pierwszy z nich i zarazem najmłodszy wykonał Jan Jerzy Plersz w 1764 roku. Wszystkie z nich charakteryzują się tą samą konstrukcją, szkieletem, posiadają oparcie à la reine i zwieńczone są najczęściej kartuszem, który sygnowany jest albo w koronie z herbem Rzeczypospolitej, po bokach którego flankują albo w tym wypadku miecz oraz berło królewskie, a w innych personifikacje wolności oraz sprawiedliwości, które też mają odzwierciedlać politykę ideologiczną danego władcy. W przypadku pierwszego fotelu nogi są zdobiennie esowato wygięte, zwieńczone wolutami. Mamy wiele elementów florystycznych, różne przedstawienia liści oraz girland. W przypadku drugiego mówimy tutaj o prostych nogach, które były kanelurowane na wzór antycznych kolumn. Są też wspomniane personifikacje antyczne wolności oraz sprawiedliwości. Trzeci, bardzo podobny, też wykonany przez Jana Chrystiana Kamsecera, tak jak drugi, poprzedni. Ten fotel tronowy również opiera się na konstrukcji z prostych nóg, które są kanelurowane jak kolumny. Oparcie à la reine. Zwieńczony jest kartuszem, natomiast po bokach kartuszu, bardziej na zewnętrznych krawędziach, mamy przedstawienia orłów polskich, nawiązujących do naszego godła. W przypadku ostatniego, który był, jak wspomniałem wcześniej, dedykowany Fryderykowi Wilhelmowi II, wykonany przez Szymona Bogumiła Cuga w 1796 roku, ma oczywiście konstrukcję zapożyczoną ze swoich poprzedników. W tym wypadku na zwieńczeniu oparcia mamy koronę oraz berło wraz z mieczem, natomiast krawędzie oparcia są reprezentowane poprzez wspomniane również wcześniej w przypadku zegarów szyszki pini, które mają odzwierciedlać, tak jak wspomniałem, pod względem chrześcijańskim łaskę Bożą, a względem tradycji antyku żywotność, odradzanie się, długowieczność, czy też płodność. Następną grupą przedmiotów rewindykowanych stanowią oświetlenia, które opływają na liczbę 358 obiektów.
Mówimy tutaj zarówno o kandelabrach, świecznikach ściennych, lichtarzach, żyrandolach, a także pojedynczych elementach konstrukcyjnych i ozdobnych. Większość z tego typu przedmiotów wykonana była z brązu oraz miedzi metodą odlewniczą. Następnie były złocone w celu uzyskania, że tak powiem, bardziej bogatej prezencji. Tak samo jak w nawiązaniu do poprzedniego inwentarza, jak na przykład mebli, te również były, aby zachować pewnego rodzaju immersyjność, wykonane w stylu klasycystycznym najczęściej, również w nawiązaniu do tradycji, czy też tak zwanej recepcji antyku. Pierwszym takim obiektem, który można by wymienić, jeżeli chodzi o podkreślenie unikatowości, jest jeden z 6 kandelabrów w wykonaniu Philippa Caferiego z 1767 roku. Tutaj również mamy wiele zapożyczeń z symboliki ikonografii antycznej. Statyw, który tworzą 3 nogi oparte na podstawie, są zdobione lwimi łapami. Środkowa część trzonu jest zdobiona girlandami. Sam szczyt kandelabra zwieńczony jest tak zwaną wazą kadzielniczą. Z kolei 4 świeczniki są wzorowane na rogach obfitości. Jeżeli chodzi też o inny przykład XVIII-wiecznych oświetleń, bo o takiej kategorii mówimy, mamy tutaj też przykład apliki z kariatydą w wykonaniu Jeana-Louis Priera. Jest to też zarówno przykład, jak bardzo unikatowe były niektóre elementy na Zamku Królewskim w Warszawie, gdyż te apliki były oczywiście wywiezione do Rosji, natomiast w momencie ich rewindykacji stwierdzono, że niektóre z nich są kopiami. Więc te, które mamy tutaj przedstawione, zostały wykonane według wzoru z 1780 roku. Reszta z nich znalazła się zaskakująco na rynku francuskim i została zakupiona przez hrabiego de Commondo i po dziś dzień jest eksponowana w jego rezydencji, którą można również zwiedzać. Tak samo jak w przypadku poprzedniego kandelabru, ta aplika również posiada 4 uchwyty na świece, motywy florystyczne, no i w nawiązaniu do architektury antycznej przedstawienie kobiece w formie kariatydy, czyli można powiedzieć swoistego wspornika. 6. i z kolei najbardziej niejednolitą grupą obiektów jest bez wątpienia sztuka. Opiewa ona na liczbę 287 obiektów. Pierwszą podgrupą jest grafika, do której zaliczają się m.in. sztychy, odbitki, jak i różnorodne techniki drukarskie w postaci litografii, heliograwiury, cynkografii, oleodruku, światłodruku czy akwatinty. Kolejną podgrupę stanowią również fotografie, zarówno kolekcjonerskie, które były bogato, ładnie oprawione, jak i te, które były bardziej, że tak powiem, luzem. Wśród nich wyróżnić możemy też fotografię dzieł sztuki, między innymi obrazu Henryka Siemiradzkiego, Wazon czy kobieta, ale również obraz, który znajduje się w kolekcji zamkowej, czyli Dziewczyna w ramię obrazu Rembrandta. Jeżeli chodzi o kolejną podgrupę w postaci obrazów, mówimy tutaj o 175 odzyskanych obiektach. I tutaj oczywiście ciężko jest dokonać takiej swoistej selekcji, aby przedstawić najbardziej znaczące obiekty. No ale ciężko tutaj mówić o kolekcji Zamku Królewskiego, szczególnie w otoczeniu, w którym dzisiaj się znajdujemy, jeśli chodzi o salę rycerską, bez wspomnienia zarówno owalnych obrazów w wykonaniu Jeana Pilmont, ale i też ogromu dzieł sztuki, które były wykonane przez nadwornego artystę, czyli Marcella Bacciarellego. I mówimy tutaj zarówno o tych masywnych płótnach historycznych z sali rycerskiej, jak i cyklu portretów znajdujących się na fryzie sali w postaci
owalnej blachy miedzianej i portretów tak zwanych zasłużonych Polaków, bo tym właśnie dedykowana była przez Stanisława Augusta ta właśnie sala. Możemy też oczywiście tutaj wymieniać weduty Bernarda Bellotto oraz poczet królów polskich z sąsiadującej z nami salą czy też pokojem marmurowym. Jeśli chodzi o takie najbardziej charakterystyczne przykłady z tych wspomnianych dzieł, no to wymieniony pierwszy Jean Pillemont zaprojektował, stworzył dla króla owalne obrazy w złoconych ramach, tutaj załączone na przykładzie scena pasterska z Zatoką Morską w tle oraz scena pasterska nad strumieniem. Była ona wykonana w zgodzie, jeżeli chodzi o taką jasną kolorystykę z takim stylem francuskim, ale z dużą też dozą inspiracji związanej z italianizmem oraz no, też bardzo popularną w tamtym okresie na terenach europejskich i również w Polsce ideą Grand Tour. Kolejnym przykładem jest wspomniany chociażby poczet królów polskich z pokoju marmurowego Marcella Bacciarellego, no oraz właśnie portrety zasłużonych Polaków. W tym należy nadmienić, że wszystkie z teraz wymienianych obiektów wróciły pomiędzy rokiem 1922 a 1923 do stolicy. Z wyjątkiem załączonego tutaj portretu Mikołaja Kopernika, który powrócił na swoje prawowite miejsce w roku 1927, gdyż w przeciwieństwie do pozostałych nie znajdował się on na Kremlu w Oróżejnej Pałacie, a był przechowywany, bo przekazano go do obserwatorium w Petersburgu astronomicznego. No, wspomniany wcześniej też właśnie kolejne dzieła Bacciarellego, w tym wypadku jedna z 6 supraport. 4 z nich znajdują się w pokoju audiencjonalnym starym, 2 pozostałe w pokoju sypialnianym. Tutaj jest załączona oczywiście sprawiedliwość, no ale też ciężko wyobrażać sobie kolekcję obrazów zamkowych bez sławetnego portretu Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, który jest swoistą taką idealizacją stylu oraz ideologii samego króla, zarówno jako głowy państwa, ale też jako historyka sztuki, czy też pasjonata sztuki. Oczywiście bardzo znamienite są również weduty autorstwa Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. 18 z 22 obrazów posiadało po powrocie z Rosji zmienione wymiary. Zostało to dodatkowo udokumentowane przez Rosjan na odwrociach tych płócien. W roku 1922-1923 wróciły wszystkie weduty z wyjątkiem jednego, a mianowicie elekcji Stanisława Augusta, załączonej tutaj na obrazku. Ona powróciła ostatecznie w roku 1925 i została pozyskana z Małego Pałacu na Kremlu. Kolejną podgrupę stanowią rzeźby, które opiewają na liczbę 44 obiektów. Na załączonym tutaj obrazku mamy popiersia zasłużonych Polaków z sali rycerskiej właśnie. 17 z nich wykonanych było przez André Lebruna, pozostałe 5 dedykuje się Giacomo Monaldiemu. Były one oczywiście wykonane z brązu, metodą odlewniczą, później bardzo dobrze cyzelowane. Pracowało nad nich więcej niż jeden rzemieślnik, była to bardzo żmudna praca, ale też efekt jest bardzo znamienity. Kolejnym takim przykładem, o którym można wspomnieć i który wpisuje się w tą ideologię, politykę Stanisława Augusta, to były chociażby już takie dzieła sztuki nawiązujące bardziej do antyku. I mamy tutaj zarówno przykłady popiersi antycznych, które były odwzorowaniem lub też kopiami starożytnych oryginałów, ale też mamy pewnego rodzaju autorskie dzieła. W tym wypadku są to
4 statuetki, które dzisiaj stoją w sali tronowej, autorstwa Angela Puccinellego z 1786 roku. Tutaj załączone przedstawienie Pompejusza Wielkiego, pozostałe 3 przedstawiały Juliusza Cezara, Scypiona Afrykańskiego oraz Hannibala, czyli 2 przeciwstawne obozy, jeśli można tak rzec, mówiąc o polityce starożytnej. Nie tylko były one wykonane w takiej dozie tradycji antyku, ale też stanowiły właśnie personifikację cnót kardynalnych dobrego władcy, a była to mądrość, męstwo, sprawiedliwość oraz wstrzemięźliwość. Załączony tutaj Pompejusz Wielki jest też świetnym przykładem adaptacji, właśnie recepcji antyku, o której wspomniałem. Mianowicie mamy tutaj postać mocno gestykulującą, w kontrapoście mamy zasadę przeciwwagi, jak również na postumencie zlokalizowany jest najprawdopodobniej wspornik w postaci drzewca. W oryginalnych, antycznych dziełach sztuki, pełnowymiarowych rzeźbach pełnił on funkcję przede wszystkim wspornika dla całej postaci, która była rzeźbiona w jakimś charakterystycznym, dynamicznym ruchu. Wiązało się to z lepszym rozłożeniem proporcji masy oraz ciężaru. W tym wypadku jest to oczywiście zapożyczenie, które ma tylko formę taką wizualną, stylistyczną, podobnie jak draperia w postaci szaty, która jest oczywistym też nawiązaniem do typu rzeźb w formie statua togata. Ostatnim z omawianych przeze mnie i chęci zaprezentowania typów przedmiotów rewindykowanych są tkaniny, które liczą 288 obiektów, wśród których wyróżnić można te o charakterze użytkowym, dekoracyjnym, ale również reprezentacyjnym. Do tkanin o charakterze użytkowym wliczają się makaty, serwety, firany, derki, obrusy, ręczniki oraz prześcieradła opiewające na 507 sztuk, które zamknięto inwentaryzacyjnie w liczbie 32 obiektów. Tak samo jak w przypadku m.in. zastawy stołowej. W przypadku tkanin dekoracyjnych mowa o dywanach, kilimach, ale także bogato tkanych arrasach królewskich, w tym i też tych wspomnianych w przypadku mebli, arrasów Zygmunta Augusta z Wawelu, ale też arrasów z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie dominują zarówno elementy mitologiczne, jak i florystyczne oraz przedstawień fauny. Jeżeli chodzi o w przypadku dywanów, mówimy o 51 obiektach. Wykonane były bardzo zróżnicowaną techniką, między innymi maszynową, ale także wyplatane ręcznie. W przypadku tych drugich dominują różnorodne we wzory dywany perskie, to jest Beludżystan, Debris, Juragon, Tunis, Afgan. Kilimy opiewają na liczbę 28 obiektów. Zostały one szczegółowo odpisane pod względem specyfikacji, jak i regionu wykonania. Mamy tutaj kilimy polskie, galicyjskie, lwowskie, ukraińskie, kresowe, kaukaskie. Ostatnią podgrupą, czyli tych tkanin o charakterze tak zwanym reprezentacyjnym, a mowa tutaj o 91 obiektach, odwołują się one do polskiej monarchii oraz militariów. I tak jak na załączonym ostatnim slajdzie, mamy tutaj serię sztandarów Wojska Polskiego wraz z oddzielnie przywięzionymi 4 brązowymi grotami przedstawiającymi orła i koronę jako insygnium militarne. Tutaj mamy udokumentowane te właśnie chorągwie i sztandary, które były składowane w zbrojowni na Kremlu w Orужейnej Pałacie. Zdjęcie pochodzi również z albumu Mariana Morelowskiego, który brał udział, jak już wcześniej wspomniałem, w procesie rewindykacyjnym tychże zbiorów. Jeżeli chodzi o stan zachowania, to względem takich informacji, które możemy jeszcze podać, na kartach inwentarzowych w przypadku tychże insygniów militarnych oraz sztandarów wykryto, że skrzynie zostały uszkodzone, a wiele ze sztandarów zostały
zapleśniałe. Tak samo jak niektóre przykłady z wcześniej omawianego malarstwa, jeżeli chodzi o przykłady na płótnach. Pozostałe 3 obiekty z tejże podgrupy wiążą się bezpośrednio z urzędem Stanisława Augusta i są to m.in. elementy ozdobne pod tron królewski, czyli aksamitne tło dla tronu obszyte podwójnym galonem z rozetkami na rogach, z 28 haftowanymi srebrem orłami, lambrekin do baldachimu wycięty w ząb i obszyty złotymi galonami oraz frędzle i sam baldachim na tło fotelu. Z powyżej omawianych zbiorów rewindykowanych można mówić o takim bardzo szerokim wachlarzu, jeżeli chodzi o kategoryzację obiektów, ale przede wszystkim wskazuje nam to na ogrom pracy, jaki został włożony przez polskich delegatów pracujących w Moskwie. Była to bardzo żmudna praca i tak jak opisywałem wcześniej, wielokrotnie była ona sabotowana i utrudniana po stronie rosyjskiej i ukraińskiej. Było to też oczywiście udokumentowane po stronie polskiej, na co szły liczne skargi do rosyjskiego komisarza, ale tenże rosyjski komisarz, czyli Piotr Wojkow, też w swoim raporcie zdawczym do swoich bezpośrednich przełożonych w Moskwie oficjalnie stwierdził, że spróbowali oni sabotować i utrudniać pracę polskich delegatów. Stąd między innymi ten dodatkowy, kuriozalny element związany z ultimatum, że polscy delegaci po odkryciu tych definitywnie polskich zbiorów, polskich kolekcji, polskich zabytków muszą dodatkowo przedstawić Komisji Rosyjskiej pewnego rodzaju życiorys tegoż danego konkretnego obiektu, który starają się rewindykować, udowadniając tym samym ostatecznie, że jest on naprawdę polski, a nie należy do kolekcji już rosyjskiej. Nie sposób jest utożsamiać Zamku Królewskiego w Warszawie bez wspominania o wyżej wymienionych dziełach sztuki, czy też właśnie ogólnie zabytkach ruchomych. Są one tak samo immersyjne ze sobą jak cała bryła zamku, która została zrekonstruowana, odbudowana i stanowią one inspirację dla przyszłych pokoleń. I tak samo jak w 26 roku w cytowanym już fragmencie Adama Króla powstała wizja oraz chęć odbudowy swojego dziedzictwa kulturowego oraz historycznego, jeżeli chodzi o polskie zbiory. Tak w tym roku, wchodząc w pierwszy rok jubileuszu odbudowy Zamku Królewskiego, możemy mówić o wreszcie spełnionej jakby misji polskich delegatów oraz historyków sztuki, którzy chcieli przekuć w czyn tąże misję i dzisiaj możemy właśnie, co przerwało w 1939 roku II wojna światowa, oglądać dzisiejsze pomieszczenia zamkowe w tej wersji z okresu stanisławowskiego, tak jak upatrzyli sobie polscy delegaci oraz historycy sztuki, do czego Państwa bardzo zachęcam. Dziękuję uprzejmie za uwagę.